Niemcy nas spalili i zabrali ojca. Krowy ludzie wypuszczali na pastwisko i dzieci wypędziły krowy i psy znalazły. Dzieci poleciały, co on tam ma, a to ręka. Dlaczego nas spalili? Pokazał się Hubala ze swoim wojskiem. Nie było to dużo, ja nie widziałam dużo żołnierzy. Tylko widziałam, jak jeździł po wsi i Niemcy wyczuli i nasłali Niemców i zaczęli strzelać. Bój się otworzył. Po prostu strzelanina. I w tej strzelaninie zginął jeden oficer niemiecki i naszych partyzantów zginęło 4. Za tego oficera niemieckiego to całą wieś spalili i wszystkich mężczyzn od 16 do 70 lat wszystkich zabrali i wszystkich rozstrzelali. Rano o 6, naprzód ja wstałam do okna, a tu wszędzie siwo, Niemców pełno w koło. Ja się wystraszyłam. Ojciec wstał, ubiera się do pracy i wchodzi 3 Niemców uzbrojonych. Wchodzi i mówią tak: za 3 godziny będzie się palić. Proszę wynosić wszystko, dobytek i co jest w domu. My się wystraszyli, ja byłam najstarsza, siostry moje były mniejsze, a brat ubierał się do szkoły. I wtedy ja patrzę do okna, a to płomień już się hucisko pali, bo to było widać. Zabrali ojca i zabrali brata, niby na przesłuchanie. Ale i zaraz wrócą. Na razie ojciec nie wrócił, wrócił brat. Bo jak ich zabrali do gminy, do Chlewisk, to jest 7 kilometrów od naszej wsi Skłoby, ustawili tych młodych chłopców w 4. Jeden z Niemców przeszedł między nimi i powiedział: chłopcy, mówcie, że macie po 14 lat. I który słyszał, to powiedział 14, a który nie słyszał, to mówił tak, jak ma. I brat powiedział, że ma 16 i tych 16 na bok, a tych osobno. I tych 16 później kazali do domu biegiem nie oglądać się. I on przyleciał do domu, ale już się paliło. Przyleciał i okienicę chciał zdjąć, bo mieliśmy nowy dom, ojciec wybudował. I chciał zdjąć okienicę z okna. A Niemcy zauważyli i przybiegli, odsunęli go. Chwilę patrzymy, wiozą całą beczkę benzyny, oblali ten dom i spalili. My czekamy na ojca, nie ma. Więcej nie wrócił. Kopali, a to już było miejsce uszykowane na nich. My nic nie wiedzieli. To był wtorek. Tak, a my nas spalili w środę. To Żydzi kopali rowy tam w tym lesie i od razu nikt tamtędy nie, kopali nocą. A o 6 rano już przyszli Niemcy i kazali się wynosić. To dobrze kazali wynosić. Wynosić wszystko, bo za 2 godziny będzie się palić. No i stamtąd jak zabrali, to te rowy były już wykopane, wiązali po 10. Na razie nie wiązali na pierwszy rzut, tylko tak. I z tej strzelaniny uciekło 4. Z tego rzędu. Oto w lesie wlazł, no i uciekł. Później zaczęli wiązać po 10. I nad tymi rowami każdy do rowu wpadał. Mój ojciec był nawet nie tryśnięty kulą. Nic, tylko był zaduszony. Bo wszystko leciało, jeden drugiego pociąga i do tego rowu. I odnalezieni byli, bo dopiero za 3 czy 2 tygodnie.
To już była wiosna, bo to był 11 kwiecień. Już krowy ludzie wypuszczali na pastwisko i dzieci wypędziły krowy i psy znalazły. Jak to takie pieski w domu poleciały i ciągnie za rękaw. Dzieci poleciały, co on tam ma, a to ręka. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że tam są pochowani wszyscy. Dopiero później po zezwolenie, najpierw na policję, do sołtysa, później na policję, do urzędu. No i to upłynęło jeszcze z 2 tygodnie, zanim pozwolili wszystkich wyjmować i pochować i w trumny wkładać. To sobie możecie wyobrazić, jaki był krzyk, jaki był pisk, a jaki był smród już, bo to wszystko przecież żywe, tylko i ta krew, to się wszystko tak bujało w tym miejscu. I wszyscy wyciągali wszystkich, myli, wodę nosili, myli i tak każdy poznawał swego, bo żaden nie miał, no przepustki niektórzy tam mieli, jak już do pracy szli, tak jak i mój ojciec z przepustką był w kieszeni, ale moja mama nie poszła też, bo była w ciąży, bała się, tylko siostra ojca. Nie wiem, który to był rok, 43 albo 4. A raczej 4. Bo już jak ta partyzantka się, AK, już nie było, Hubali nie było, tylko już akowcy byli. Jak się rozprzestrzeniła w lesie tym niekłańskim naszym, bo to było wszystko niekłańskie lasy, to przecież Niemcy się bali swego wojska puścić. To nasłali Mongołów. Ale nikt nie wiedział na wsi, absolutnie nikt nie wiedział, ale sołtys wiedział, tylko w domu powiedział, ale to tak. Ona poszła do sąsiadki, to i my się dowiedzieli, że będą, ale kto i jak to wygląda, nie, Mongołowie przyjadą. I rzeczywiście przyjechała ta dzicz, to już kobiety były przyszykowane, miały schowki porobione, aby się ukryć, schować się. To tak wszystkie te dziewczyny młode takie, gdzie miały i dowiedziały się, to się pochowały, poubierały się na staruszki. A to jak wpadło na naszym podwórku we 3 na takie małych konikach, objechali wkoło, kurę chodzili. Złapał kurę za skrzydła, rzucił pod siedzenie, pojeździł, wstał, pióra oberwał i już je. Już ugotowana. Strasznie za kobietami. Pusto było, ani jednej. Moje siostry też były młodsze ode mnie, ale pouciekały. A ja nie wiem, czy nie zdążyłam uciec, czy jak to się stało, że ja zostałam w domu. Patrzę, prowadzą dziewczyny, 4 dziewczyny, a obok ścianka przy ściance też był taki domek, tylko też z obory zrobiony. I tam wpychają te dziewczyny, pisk, krzyk, ja słyszę przez ścianę. Sobie myślę, Boże, jak oni tu wpadną, ja sama, to mnie zamordują. I tak stanęłam przy tym łóżku, a obraz Matki Boskiej Częstochowskiej był na ścianie i mówię, Mateńko, broń mnie, bo mnie tu zamordują. Sama tylko tu jestem, Mateńko, zlituj się nade mną, obroń mnie. I tak się modlę, a tu się drzwi otwierają i wchodzi Mongoł. I dochodzi do mnie tu, po ramieniu. Czego ty się boisz? A ja mówię, Mongołów. Nie mówię, że tamtego, tak. Mówię Mongołów. A on mnie jeszcze raz poklepał, wziął mnie za rękę, mnie szarpnął. Ja myślałam, że już koniec. Ale jak ta lodówka stoi, tylko był róg pusty. Szafa była na ubrania. I on złapał za tą szafę, mnie mówi. I żeby się nie ruszać. Nic nie odzywa się, tylko żebym siedziała, aż on przyjdzie i powie. Słyszałam, jak biegli do tego domu, a on zawsze odpowiadał, nikogo tu nie ma. Po rusku, ale ja rozumiałam, nikogo tu nie ma. I już jak wszyscy to podwórko opuścili, to on wyszedł i zamknął te drzwi. Takie były w ścianie takie wrota, bo tam niby stodoła była. I zamknął, wyszedł do mnie i mówi, możesz wyjść. I tego. Tylko żeby nie okno w okno, żeby mnie nie widzieli.
I tak ucnęłam, że nie byłam zgwałcona, a tak to wszystko było takie chore, zgwałcone. Później do Skarżyska wozili do lekarzy na badania dziewczyny. 40, który to był 4, jak Niemcy uciekali, to przecież Rosjanie Kaciuszami. Kaciusza u nas stała na podwórku, to lufy takie długie jak stąg do ulicy. I te kule takie wielkie, to nam się kazali położyć, bo na podwórku, na podłodze, nie było podłogi, no klepisko. Położyliśmy się wszyscy na ziemi, to tylko było ogień widać. A oni strzelali w miejsce, bo to Ruscy, w miejsce tam, gdzie Niemcy się obsadowili, rodziny niemieckie, bo z Polski koło Radomia była taka wieś, gdzie mieszkali sami Niemcy. Ale oni dobrze że tam prosperowali, mieli gospodarki i później oni jak dowiedzieli się, że Ruski wkracza, to całymi wozami drabiniastymi ten dobytek, co mogli, wszystko ładowali i jechali przez naszą wieś. 9 kilometrów za naszą wsią, taki las był. U nas jest dużo lasu po prostu. I w lesie tam się obsadowili, a Ruscy wyczuli, wywiad zrobili, gdzie są. I tam w to miejsce bili i później tam się dziwili, jak oni wymierzyli, że w to miejsce bili. I my za 2 dni, wszyscy ciekawi, już oni odjechali z tymi Kaciuszami, a my byli ciekawi, jak to daleko i gdzie, co tam jest, a jaki majątek wieźli. No i wszyscy szli zobaczyć i coś skórać, zabrać coś. Poszłam i ja, to był styczeń, poszłam i ja. To się po trupach przechodziło, żeby nie depnąć. Ja jak spotkałam matkę, przy drzewie siedziała, malutkie dziecko trzymała na ręku i też nieżywa była. I taką chustką mu taki okryta i to dzieciątko malutkie, może miało ze 3 miesiące. I trzymała i tak się przechodziła. Wszyscy coś brali. A ja mówię tak, ja bym jakiś koc wzięła, bo nie mamy się tak czym przykryć, to taki koc sobie mi się przydał. No i ten koc taki brązowy, szary, zwinęłam pod pachę i jeszcze patrzę, mydła kawałek leży, a mydła nie było, nie do prania, a wszy były, co łaziły po ludziach. I wzięłam to mydło. I wyszliśmy z tego lasu kawałek, a tu Ruscy już obstawieni w koło. I podeszedł do mnie jeden taki mały i po rusku mi mówi, ja go rozumiem. Złapał mi ten koc, wytrzepał, zwinął, odłożył i a co tam masz? I ja mówię, mydła kawałek, a on mi się stukał w głowę, a to była mina. A ja myślałam, że mydło. I to zabrał, i ten koc mi zabrał i przyszłam z niczym.